Jakaś taka cytrynka. O matko. Przypomina mi się dzieciństwo, jak miałem 7 lat. Jeździliśmy do cioci w Białymstoku, ulica Fabryczna. Jak ktoś z Białegostoku to zna. I u cioci tak... Nếu những góc sẽ tìm đến khi thời gian chưa xóa mờ vết thương. Patrzcie, ziomeczki, teraz zwróćcie na to uwagę. Wchodzimy do domu człowieka, którego nie znam kompletnie. Do tego gościa, który mnie zaprosił, który ma na imię Tran, którego nie ma w ogóle w domu. Który tak jakby skontaktował mnie ze swoim bratem albo chłopakiem z jej dziewczyny, siostry, jego siostry chłopakiem. Ja po prostu teraz wchodzę do domu, do gościa, którego w lat nie znam, nigdy nie widziałem. Wymieniłem kilka zdań na komunikatorze internetowym i po prostu wchodzę. Zwróćcie też uwagę, jak położone jest to miejsce. To jest po prostu, wiecie, kosmos. Istny kosmos. I trzeba też przyznać, że no ja jestem w szoku. Hello bro! Hello, bro. Krama, hello! Yeah. This is my friend. Yeah. He is like the boss here. Hi. Krama, you have really beautiful place. I will show for the people. Zobaczcie, spójrzcie, po prostu kopara opada, moi drodzy. Kopara po prostu opada. A ja będę kimał w tamtym pokoiku z takim widokiem jak tutaj. Zobaczcie, to jest niesamowite. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ten mój ziomeczek, on tutaj wynajmuje to miejsce. I na przykład jak ktoś by chciał przyjechać i szuka jakiegoś takiego zarąbistego noclegu, to tutaj normalnie może ładować. Albo po prostu napisze do niego na couchsurfingu. Albo przyjedzie jako po prostu klient. Tak albo tak. Zobaczcie. Miejsce z duchem. Miejsce z duchem. Miejsce, powiedziałbym, z finezją. I widać, że jest taka żyłka podróżnicza. Są przeróżne rzeczy. Przeróżne rośliny. I sztuki dużo. Widać, że ten mój koleżka, który jest teraz w Australii, to jest taki trochę, powiedziałbym, wolny duch. Ale to dobrze, bo my takie dusze lubimy. Zobaczcie, co w miejscu znalazłem. Co w tym miejscu znalazłem, moi drodzy. Co kierownik znalazł. Kierownik takiej rarytasy to zawsze wypatrzy. Proszę bardzo, już jeden został przystosowany. Goździki antybakteryjne. Proszę zobaczyć. Już kierownik sobie wcina. Co tu jeszcze widzimy? Takiego interesującego. Misa tybetańska. Buddyści. Albo buddyści, albo chrześcijanie. Ale patrząc po wystroju domu, obstawiam, że buddyści. Słyszycie? 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 Czekajcie. Ja was postawię, bo wy coś tutaj tacy niewyraźni. Czekajcie. Już. Proszę bardzo, misa tybetańska. Fale się odbijają w środku. Jest zjawisko rezonansu. Dobrze mówię? Rezonans. Odbija się fala od ścianek. No fajnie. Jest coś takiego jak leczenie misami tybetańskimi, moi drodzy. Dość powszechne i dość popularne. Proszę bardzo. Jeszcze co wypatrzyłem tutaj na chacie? Kombucze. Tak zwany grzyb herbaciany. Proszę poczytać sobie. Świetnie działa na wyregulowanie flory bakteryjnej. Jak ktoś ma problemy z żołądkiem, ma wzdęcia i w ogóle coś tam mu się dzieje z brzuchem, czy tam ogólnie z różne dolegliwości, choruje często, no to powiem wam, że kombucza może być naprawdę wspaniała. Proszę bardzo, tutaj motorek jeszcze BMW dla znawców. Ja to taki znawca, wiecie. A, taki składak trochę, ale fajny. Idziemy na herbatkę z koleżką. Koleżka się uczy angielskiego. No i trochę na translatorze tam załaduje, ale jest git. My się dogadamy. Kierownik się zawsze dogada.
A what is this? What is this? From Bonbon Bakery. Okej. Yes. Ale dobra. Ciasto. Zobaczcie jak herbatka. Herbatka z trawą słodką, z takich pięknych, ładnych filiżaneczkach malutkich. Cudo, nie? Kolega to przyjął jako swojego. Zobaczcie jak koleżka majestatycznie nalewa herbatkę. Fajnie. What is the name of the place? Yeah. The garden, Karma and Garden? Yes. Karma and Garden. Yes. Tak jak słyszycie, karma i ogród. Karma and Garden po angielsku. Karma i ogród. Zobaczcie jak ładnie herbatka. Cheers. Cheers. Kurczę, myślałem, że nie można się stuknąć, a to z kierownikiem. Zdrów. So hot. Cheers, bro. Ale... O Jezu, jak pięknie, jaki piękny... Jakaś taka cytrynka. O matko. Przypomina mi się dzieciństwo, jak miałem 7 lat. Jeździliśmy do cioci w Białymstoku, ulica Fabryczna. Jak ktoś z Białegostoku to zna. I u cioci tak... Ciocia podawała taką herbatę. Dawno już nie czułem takiego smaku. Ale faza. Zobaczcie, no gość mi rozwalił tym aromatem. Niesamowita. So delicious. So delicious. Słuchajcie, zobaczcie co kierownik zrobił. Ubrał się, długie spodnie, skarpety, polar. Słuchajcie, wiecie jak jest zimno? A tutaj są z farmy banany, chłopaki przywieźli. Poczęstowałem się. Powiem wam, że tak dobrych bananów to naprawdę z ręką, ze świeczką w dłoni szukać. I jak mają coś organicznego, to od razu wyrzucają w krzaki tutaj. To tak śmiesznie brzmi trochę, ale faktycznie coś się od razu wyrzuca. I przyznam szczerze, że no wciąż nie mogę się nadziwić tej miejscówce ze względu na to, że no jest po prostu epicka. Co tu dużo mówić. Zobaczcie. Mega. A to jest Tom. To jest drugi koleżka, który tutaj mieszka, który tutaj, wiecie, ogarnia temat i dowodzi. Fajnie. A psik. Kichłem. O kurczę, czyli chłodno się zrobił. Przyjechał do Dalat i ten zamarzł i zachorował. Nie, zachorował i zamarzł. Patrzcie. Była wanna. Patrzcie jak dostosowali. Obcięli tutaj. Ciach, siadasz. O tak było. Kierownika przystało, szefie. Kręcenia Czaruś. Śpi dobrze. No, Czarusiu będzie tęsknił za mną. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy dzień, nowe możliwości. Ja się pytam, dlaczego jest tak stromo. Jejku, w tym Dalat to jest normalnie... Czekajcie, kapelusz? Jest. Słuchajcie, sytuacja taka. Ale w ogóle w tej podróży to się wszystko zmienia. Strasznie. Wczoraj byliśmy u tego mojego ziomka na couchsurfingu. No i miałem tam spać. Ale okazało się, że jednak w tym guest house'ie będą goście. Będzie full room. No i zaproponowali mi gdzieś tam kimanko na kuchni. Ja nie jestem wymagający. Normalnie bym tam przekimał. Ale byłem tak super zmęczony. No a tam te warunki, wiecie, kuchnia, jakaś tam gleba i tyle. No nie ma co się oszukiwać, też troszkę brudno i hałas, bo ludzie cały czas chodzą do kuchni. No i jeszcze tak, full pokój tam. I jeszcze w ogóle dziewczyna wróciła z Hanoi do tego mojego kumpla, którego tam poznałem, Toma. No i myślę sobie, nie będę świrować. Jestem człowiek, tu dziewczyna wróciła, tutaj pełny hotel. Pójdę sobie do hostelu, więc poszedłem do hostelu tutaj 300 metrów dalej. No i wracam teraz do swojego ziomka. Dzisiaj ma być już tam pusto, więc będziemy mogli spędzić troszkę więcej czasu tam z nimi. Niemniej jednak, zanim tam jeszcze, wiecie, wbiję, napić się herbatki, pogadać, to przedstawię wam plan na dziś, ale prawdopodobnie nie będzie to w tym odcinku, ponieważ to będzie w następnym odcinku. W każdym razie spoiler. W następnym odcinku jedziemy do fabryki jedwabiu. No bo nie zdążę tego włożyć do tego odcinka.
Kolejna kwestia bardzo ważna. Mój czas w Wietnamie dobiega ku końcowi i za dokładnie 4 dni ruszam w stronę Polski. I przyznam szczerze, że bardzo się cieszę z tego tytułu, bo w życiu przeżyłem bardzo dużo intensywnych podróży. Takich jak na przykład z Polski do Chin, autostopem i hulajnogą, z północy na południe Afryki, hulajnogą i autostopem, do Pakistanu. Pamiętam, że też jechałem w ogóle autostopem z Polski. No wiecie, cała masa podróży. Europa Zachodnia, tam jachtostop, cała masa hardkorowych podróży. Ale nigdy w podróży, moi drodzy, nie montowałem filmów. I nigdy w podróży nie byłem... To może być takie ciekawe i odkrywcze dla widza teraz, to co powiem. Nigdy w podróży nie czułem takiej presji, którą sam sobie narzuciłem. Bo na dobrą sprawę, ja jadąc przez te 5 krajów, które widzieliście w seriach, jak ktoś oglądał, dajcie znać, czy obejrzeliście wszystkie w ogóle serie, to będzie dość ciekawe w komentarzach. Ale w każdym z tych krajów publikowałem filmy codziennie. Zdarzały się jakieś wyjątki, gdzie nie publikowałem naprawdę z wyjątkami, gdzieś tam jeden dzień może gdzieś tam przerwy było, ale tak to były filmy codziennie. I ja sobie stworzyłem pewnego rodzaju presję tworzenia filmów w czasie podróży, żeby ta podróż była 1 do 1. I powiem wam szczerze, że to było to jest hiper trudne. To jest hiper trudne. Na przykład na jutro nie mam odcinka, więc dzisiaj muszę tak przemyśleć, żeby jeszcze wygospodarować 2 godziny, 3 godziny na to, żeby dopracować odcinek. No, co ja wam będę mówić? Serdecznie zapraszam na nowy odcinek. Ty, jak tutaj jest szkuterem jeździć, tak? Takie w ogóle nachylenie, a babeczka w szpilkach idzie. To jest dopiero w ogóle, powiem wam, mistrzostwo świata. Ja cię. Niesamowite. Ktoś mi powie, że w szpilkach się nie da chodzić? Jak widać, się da chodzić, moi drodzy. Wszystko jest możliwe. No tutaj te kolana można stracić. No tak, to jest kwaterunek, który wczoraj odwiedziliśmy wieczorem, ale wieczorem było zimno. Tutaj od godziny 17 już jest, powiem wam szczerze, naprawdę tak chłodno, że aż ciara przechodzi. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w dolinie. Dookoła wszędzie są góry. No i temu jest taki chłód, moi drodzy. Jesteśmy. Którym motorem będziemy jechać? Chyba ty. Tutaj mój koleżka. Proszę bardzo, jest... What's your name? My name is Tan. Tan. Yeah. And I forget your name? Kuma. Kuma. Big beer. With beer. Pokażę wam kuchnię. To jest taka kuchnia. Tutaj chłopaki sobie gotują. Tutaj też przyrządzają jedzonko dla gości. Przyznam szczerze tak, że Wietnamczycy jedzą bardzo dobrze i bardzo dużo warzyw. I to jest super plus. Powiem wam szczerze, że ja byłem zaskoczony tym, jak dużo tego jedzą. Tutaj zobaczcie, taki samowar na ryż, szybciutko można sobie ugotować. Tutaj taka kanciapka. I teraz wam pokazuję, gdzie miałem spać, żeby nie być gołodupcem, gołosłownym. Czekajcie, światła, no nie wiem jak zapalić światło. Nie wiem, tutaj miałem kimać. Na tej kozetce takiej, koleżka jakiś tutaj też śpi, ale go ponoć tam wczoraj nie było. No więc wyspać się bym nie wyspał. Tak żebyście wiedzieli, jak to wszystko, wiecie, wygląda w rzeczywistości. Co tu chłopaki mają? Co tu pędzą? Tutaj jakieś te pędzą. What is this wine? This is wine? Why? Alcohol? Why? No. Nie, okej, nie. To nie alkohol, dobra. Idziemy dalej. Jak nie ma alko, to idziemy dalej. Czekajcie, pokażę wam, jak w całej okrasie, o poranku, tutaj budzi się cała natura, cała przyroda. Zobaczcie, jak pięknie pada słońce. Tutaj jest kolejny koleżka. Hello, bro. Can I cross? Yes. O, dziękuję. Koleżka. Zobaczcie na to. Jako ciekawostkę też dodam, że tutaj chłopaki mi powiedzieli, że te miejsca o tutaj naokoło, one są wyprzedawane.
ale nie wiem za jaką cenę. Zapytałem, czy drogo. Chłopaki powiedzieli, że tanio, więc można tutaj biznesy robić. Jakby ktoś, wiecie, tam chciał, nie miał pomysłu na siebie, miał za dużo hajsu. Jeśli na przykład macie tam, nie wiem, za dużo hajsu, nie wiem, macie na przykład 10 milionów dolków, to kierownikowi by coś tam spłynęło. Tutaj byście postawili jakąś taką rezydencję, jakiś hotel, kierownik by przyjeżdżał, filmy robił. No co, ja wam życie ustawię, no. Jak macie za dużo hajsu, to ja wam wymyślę. Spokojnie, ja wam wymyślę pomysł na biznes. Słuchajcie, czekam na swojego ziomka, od którego pożyczam skuter. Rzecz jasna, odpłatnie. I co? I lecimy. Lecimy pozwiedzać troszkę, pokręcić się. Nie wiem, jak w tym Wietnamie będę pomalutku jechać, nie jak w Kambodży na wariata. Zanim ruszymy w trasę, musi być herbatka z kumplem do pogadania. No to zdrówko, cheers. Słuchajcie, musi być kultura kolejności zachowana. A mocna. Strong. Ale fajna. Yeah, we try to. Hello, amigo. Hey, the tattoo in Vietnam is very common. It's common. Cái tattoo này có phổ Can I biến ở look? Việt Nam. Your tattoo? Cái hình xăm này, So nó phổ cool. biến ở Việt Nam. Zobaczcie, w Wietnamie tatuaże są jak najbardziej popularne. I zobaczcie, kurczę, ten, powszechne. Do you have tattoo? No. Nie ma tatuażu. Okay. Hey, the same dog is on the hostel over there. Cái con chó này nó giống cái con chó ở khách sạn hôm qua ông ở. Moi drodzy, ta miejscówka ma już 2 lata, więc to jest świeże miejsce, że tak to określę. Zobaczcie tutaj trochę na dach. Kierownik przylazł i wszystko rusza. No nic, no. Trzeba pokazać, żebyście wiedzieli, co tutaj się... O kurde, co tutaj jest. Czekajcie, żeby nie wywalić. Odwracam. Patrzcie, coś znalazłem. Co to jest, dziko ty? Này là gì vậy anh? Co to jest? Dawaj, otwieramy. À hồng. Co? Trà mọi người Jakieś trà. orzechy. Tea. Tea. But this is like tea nut? What is this? No. Co to jest, ty? To jest herbata. Tea. Tea tree. No, it's for like. In. I don't know. Inside. To jest jakiś ten. Ủa cái này giống quả ốc chó nha. Orzech jakiś, ale... This is awokado. Tuấn ơi, cái này Awokado prawdopodobnie. A te kosze, moi drodzy, używają do suszenia przeróżnych rzeczy, owoców. Na przykład jak już zbiorą kawę, to na słoneczku sobie po prostu leży na takim koszyku kaba, żeby wysuszyła się, a później ją uprażyć. hạt bơ. Hạt bơ. I tutaj koleżka właśnie pokazuje w ten sposób. The inside of W ten avocado. sposób. Để làm gì? Awokado, tak myślałem. No. Seed. Awokado seed. Yeah, avocado. Cái hạt đấy để làm gì? Pestka awokado. Cái hạt đấy để làm gì? Hibernują tutaj pestkę awokado, zawinąć trzeba. Dobra. À chắc là để trồng gì? O, tutaj koleżka będzie właśnie suszył. O, w taki właśnie sposób tutaj Cái hạt đấy để làm gì? kładą i suszą. Perfect. Idziemy dalej, bo na dole jeszcze tutaj dziewczyny. Cześć dziewczyny. Dziewczyny, powiedziałbym skrajnie, jak to się mówi, nieśmiałe. Powiem wam, że po prostu, no, dramatycznie nieśmiałe. No i ja im mówię, dziewczyny, wy się nie wstydźcie kierownika, bo jak wy będziecie się wstydzić kierownika, to wy angielskiego nigdy nie podćwiczycie. Chociaż kierownik mistrzem nie jest i o tym wie z angielskiego, ale zawsze posiedzieć, pogadać, trochę ruszyć ten mózg po angielsku, to jest, wiecie, to jest inaczej. Więc nigdy nie bądźcie nieśmiali, tylko idźcie przez życie z wypiętą klatą, bo w innym przypadku bardzo dużo tracicie. Zobacz, to jest miejscówka, gdzie można przyjść i napić się kawy. Chłopaki tutaj naturalną kawę parzą. Proszę bardzo, taka miejscóweczka, taki ogródek zrobili. Pomału próbują swoich sił w stworzeniu guest house'u. Mają 4 miejsca, nie, chyba troszkę więcej, 6 miejsc. Nie jestem pewien, muszę dopytać jeszcze, ale taką małą miejscóweczkę właśnie mają na noclegi, no i taki coffee shop, gdzie można się napić. No i oczywiście sztuka nowoczesna, czyli kwiatek
w bucie. Sẽ quay lại dù cho mình cách xa. Ta hứa sẽ nhận ra khi bước chân Kìa, ai kìa anh? tìm anh. Ta hứa sẽ đậm sâu như đất liền ôm lấy cây. Ta còn muôn kiếp trước, ta lội muôn kiếp khác. Đến bao giờ thế gian ngừng. Với những đắm say vội vã, ta đã trao nhau đến rồi lãng quên. Những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương khắc sâu. Ngày xưa ta đã yêu, tình yêu xưa như vết cưa xót xa, tim anh âm thầm đau đớn. Bụi đường quá khứ đã răng, che mờ trên cây đàn đang nín căm. Tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh, để cho mãi mãi khắc ghi trong lòng ta năm tháng qua. Xin những cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chở vô tình quá đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em để thời gian ta xa nhau sẽ không phai nhòa. Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên. Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thủy tinh. Nếu những đắm say tìm đến khi thời gian chưa xóa mờ vết thương, dù cho năm tháng qua cuộc tình chia cách xa đôi nơi. Ngày xưa ta đã yêu, thời gian kia ai có lãng quên, ai ẩn thầm tiếc nuối. Dù bụi mờ quá khứ đã răng, che mờ trên cây đàn đang nín căm. Tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh, để cho mãi mãi khắc ghi trong lòng ta năm tháng qua. Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chở vô tình quá đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em để thời gian ta bên nhau sẽ không phai nhòa. Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên. Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thủy tinh. Oh. Wow! Bravo! Very cool. So beautiful! Wow! So cool! Really good, right? Very good. Yeah, very good. I feel this music here, bro. I feel it was really cool. Ale dobrze zaśpiewał. Słuchajcie, takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Pozdrawiamy serdecznie z Wietnamu, z Dalat. Moi drodzy, tym pięknym akcentem zakończymy ten odcinek, a tymczasem w kolejnym odcinku oczekujcie wizyty w fabryce jedwabiu. Zatem do usłyszenia. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie ślad. Pamiętajcie o tym, żeby kulturalnie zwracać się do siebie w komentarzach, bo my nie lubimy chamstwa, jak to się mówi. Kierownik chamstwa nie lubi. Dobrze, to wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam, zdrówka życzę i wysyłam ciepłe uściski z Dalat w Wietnamie.